Witam serdecznie. Zapraszam na film, w którym pokażę wam, jak mieszkają bogaci Azjaci na luksusowych osiedlach położonych w tropikalnym lesie. Ceny mieszkań zaczynają się tutaj od 1 000 000 złotych. Te osiedla są niedostępne dla ludzi z zewnątrz. Pomimo, że wydaje się, że chodzę na poziomie 0 na parterze, tak dopiero tutaj z takiego mostku łączącego dwie części osiedla ze sobą widać, że ono jest tak naprawdę na drugim piętrze. Pode mną teraz przebiega droga. I zobaczcie, że dwa pierwsze piętra osiedla to są po prostu parkingi. Tutaj wjazd też jest na kartę. Cała ta strefa zielona, baseny są na wysokości drugiego piętra. Jest tylko kilka strzeżonych wejść. Żadna postronna osoba, żul, bezdomny, sprzedawca, domokrążca nie ma opcji, żeby tutaj nam się gdzieś zagnieździła. Więc no jest bezpiecznie. Poza mieszkańcami nikt tutaj nie ma prawa wejść. Stąd wiele osób ma w ogóle pootwierane okna, drzwi nawet na parterze i tego nie zamyka, dlatego że nie ma złodziejstwa. Wszystkie bloki mają części wspólne. Jest taka czytelnia stylizowana na bibliotekę. Mamy tu nadwagę, można się zważyć. Pokoje do zabaw, gier. Tutaj ludzie uczą się, pracują. Być może właśnie mieszka ich wiele osób w jednym pomieszczeniu, w jednym mieszkaniu, dlatego nie ma warunków w mieszkaniach, żeby się uczyć, więc przychodzą sobie do takich właśnie pomieszczeń wspólnych. I oczywiście muszą być też baseny, jako że klimat tu jest gorący, to też musi być basen, są darmowe leżaki i to wszystko mamy tutaj normalnie w pakiecie w cenie osiedla. A w Polsce jest problem, żeby nawet cokolwiek odśnieżyć zimą, czy doprosić się zabrania śmieci. Żeby zamieszkać na takim osiedlu, trzeba wyłożyć co najmniej 1 000 000 złotych za najmniejsze tutaj mieszkania. W zasadzie w porównaniu do ceny polskiej 1 000 000 złotych płacimy za byle jakie w sumie mieszkanie większe dzisiaj, czy nawet za kawalerkę w centrum Warszawy. Więc jakbym miał wybierać kawalerkę w Warszawie, a mieszkanie tutaj na 40 metrach, to wolałbym jednak tutaj. Jak widać, tłumów nie ma. Tych bloków jest tutaj sporo. Mają po 30 pięter z reguły, ale te strefy wspólne, czy właśnie baseny, tutaj mnóstwo zieleni, robi to naprawdę robotę. Są też place zabaw dla dzieci. No i przede wszystkim ta zieleń. Jest tutaj zakaz całowania się, więc nie można sobie jakichś tam amorów publicznie tutaj uprawiać, bo grozi to mandatem albo chłostą. Jedyne osoby, które tutaj widać, to uwijający się pracownicy, którzy zajmują się zielenią i sprzątaniem tego osiedla. Tutaj są też wystawione takie stoliki, więc można sobie posiedzieć w cieniu pod drzewami tropikalnymi. Można sobie tutaj przynieść jedzenie, coś zjeść, wypić albo pograć po prostu w szachy ze znajomymi. Albo Chińczyka, jak kto woli. Bloki wyposażone są oczywiście w siłownię. Są siłownie klimatyzowane wewnątrz, ale są też siłownie takie zewnętrzne. Mamy tutaj dużo urządzeń, żeby sobie właśnie poćwiczyć. Stół bilardowy na przykład. Można sobie pograć w bilarda i za to wszystko nie trzeba dopłacać. To wszystko jest w pakiecie. Jak kupimy tutaj mieszkanie, płacimy sobie czynsz. Tak z tego wszystkiego możemy sobie po prostu korzystać. Wejść do bloku, musimy albo użyć odcisku palca, karty magnetycznej lub po prostu zeskanować swoją twarz. Osiedle, jak i całe miasto zostało wykonane w technologii Smart City, więc wszystko jest tutaj elektroniczne i inteligentne. To nie znaczy, że wszystko działa, bo dużo rzeczy się tu chyba psuje. Chińczycy uwielbiają inwigilację, tak więc na każdym kroku jest mnóstwo kamer, które śledzą każdy ruch. No i oczywiście systemy są zautomatyzowane, rozpoznawanie twarzy i tak dalej, więc tutaj nic nie da się zrobić, będąc niezauważonym. Tutaj w bloku mamy siłownię wewnętrzną, klimatyzowaną. Widać, tam Chinka sobie biegnie na bieżni. Na dole są parkingi. Część jest pod ziemią, pod blokiem, część jest właśnie naziemnych, ale nawet te naziemne wszystkie są zadaszone, żeby na przykład ptak tam nie nasrał na samochód albo, nie wiem, nie osiadł jakiś pył, czy kwaśny deszcz nie zniszczył lakieru. Przy blokach mamy też takie miejsca, gdzie można posiedzieć ze znajomymi, rodziną, odpocząć czy wypić kawę sobie. Na osiedlu są też zadaszone ciągi komunikacyjne, jakby na przykład padał deszcz albo od ochrony przed słońcem. I można się właśnie tutaj przemieścić na większe odległości. Wszystko oczywiście pod czujnym okiem kamer. Mówiąc, o ile ja nie jestem budowlańcem,
się na tym nie znam. Tak, takie osiedle zostało wybudowane no bardzo tandetnie, pomimo że to ma kilka lat. Wiele rzeczy tutaj już odpada, deski gniją, płytki odpadają. A tutaj zobaczcie, jest pokój do gry w szachy i Chińczyka. I ten jakiś tam mahjong, jak oni to nazywają. Wszędzie tutaj rosną palmy kokosowe, więc tuż po wyjściu z mieszkania możemy po prostu zerwać sobie kokosa, napić się świeżego soku. Jesteście ciekawi, jak mieszkają Chińczycy, jak wyglądają ich mieszkania? Zapraszam do środka. Wszystko tutaj, światła zapalają się automatycznie. Idziemy sobie po prostu i... Ale w ogóle no, wygląda to strasznie. I zobaczcie na to. Taki pion wentylacyjny. Uważcie, że tutaj nikt nie używa kluczy do mieszkań, nawet nie ma dziurki od klucza. Żeby wejść, musimy sobie albo wpisać kod, albo użyć odcisku palca, albo karty magnetycznej. Chiński apartament klasy średniej. Za coś takiego musimy zapłacić ponad 1 000 000 złotych, ale myślę, że warto. Zapraszam do środka. To jest akurat osiedle położone nad samym morzem, wśród palm. Można powiedzieć luksusowo, stąd i cena nie jest najmniejsza. I tutaj te mieszkania są kończone, że tak powiem, pod klucz, nie tak jak u nas w stanie deweloperskim, że musimy sobie wszystko kończyć. Tutaj wystarczy wstawić meble, a te podstawowe meble nawet są już gotowe. 2 łazienki, kuchnia, 2 sypialnie i pokaźny salon. Więc tu jak odbieramy mieszkanie, jest ono już od razu wyposażone w kibel, prysznic. No nie ma mebli, ale jakaś tam zabudowa kuchenna podstawowa już jest. A tak wygląda gotowe mieszkanie, w którym mieszkają Chińczycy. I może się wydawać, że to zacofany, brudny naród, ale jak widzicie, i to mieszkanie ma 69 metrów. Tak wygląda małe chińskie mieszkanie 60-metrowe dla chińskiej klasy średniej. Więc po prostu takie studio. Tu już mamy od razu kuchnię z pralką, piekarnikiem chyba czy zmywarką, salon z tarasem, łazienka, sypialnia i kolejny pokój na przykład dla dziecka albo może być do pracy. I szczerze to w Polsce takie mieszkanie to jest nieosiągalny luksus marzeń dla wielu osób, a tutaj na tle tego wszystkiego, że tak powiem, wieje biedą. Oczywiście to jest w luksusowym wieżowcu, dość mocno rozbudowaną strefą wspólną, gdzie mamy baseny, siłownie, sauny i tak dalej. Mieszkanko, 73 metry, 2 sypialnie, 1 łazienka i balkon. I niby 70 metrów, a jest to bardzo przestronnie, naprawdę super urządzone i nie podejrzewałbym Chińczyków o tak dobre rozplanowanie przestrzeni, naprawdę. Mamy sypialnię z dużą szafą, jest i toaletka, i komody. I mamy drugą sypialnię, na przykład dla dzieci, albo może być to pokój do pracy urządzony. Kolejne mieszkanie 48 metrów, czyli w tych tutaj standardach to bardzo malutkie, ale też super rozplanowane miejsce. Tutaj pokój dla dziecka z łóżkiem piętrowym i biurkiem, więc idealny do nauki, odrobienia lekcji. Przestronny salon z tarasem, mamy kanapę z telewizorem. Oczywiście klimatyzacja jest tu wszędzie standardem. Tuż przy wejściu właśnie taki aneks kuchenny z pralką od razu, łazienka przechodnia do sypialni i bardzo ładna, elegancka sypialnia. Telewizor wkomponowany w ścianę. Naprawdę rozwiązania świetne. Teraz mieszkanie 84 metry, 2 sypialnie i 2 łazienki. Tutaj już aneks kuchenny jest w takiej wnęce. Mamy troszkę więcej miejsca i można je przygotowywać tak po prostu z boku. Naprawdę przestronny salon z dużym tarasem.
Mamy też miejsce na jadalnię, zmieścił się tutaj duży stół. Łazienka, że umywalka jest jakby tak w korytarzu trochę, więc mamy do niej łatwy dostęp, żeby sobie na przykład umyć ręce po jedzeniu. Tutaj prysznic i kibel i pierwsza sypialnia z małym biurkiem i dużą przestronną szafą. Oczywiście każdy pokój posiada klimatyzację i z drugiej strony również mamy łazienkę. Tu jest jeszcze szafa wnękowa, kolejny prysznic. Tego typu można spokojnie mieszkanie na przykład wynajmować potem dla 4, a nawet 6 osób. Spokojnie tutaj 6 osób, więc pod inwestycje, pod wynajem naprawdę super. I w ogóle do życia, nie? No mi by coś takiego wystarczyło. Mieszkania tutaj były sprzedawane po bardzo wysokich cenach. Od 1 000 000 złotych wzwyż, więc są to pieniądze zbyt duże dla typowego Chińczyka, nawet z klasy średniej. Większość tych mieszkań nadal stoi niesprzedanych. Myślę, że gdyby była inna tutaj polityka właśnie deweloperów, tak miasto by dziś żyło. Można byłoby te mieszkania po prostu sprzedać trochę taniej, a tak zgubiła to miejsce po prostu chciwość. To wszystko, jeżeli będzie stało puste przez kolejne lata, pewnie się zawali i pójdzie na zmarnowanie. A można by to było przeznaczyć czy chociażby na jakieś mieszkania socjalne, czy dla uchodźców, czy w ogóle po prostu sprzedać je taniej i na pewno znalazłoby się wielu chętnych. Na nasze polskie standardy, powiedzmy, ta cena może się wydawać w miarę atrakcyjna, ale dla Azjatów, poza tymi najbogatszymi, to jest to nieosiągalny po prostu luksus. Te mieszkania można powiedzieć, że są przeznaczone dla biedoty. Jeżeli chcesz zobaczyć prawdziwy luksus, zapraszam na osobny film, w którym pokażę Wam luksusowe apartamenty za miliony dolarów. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Możesz teraz podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!